Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i dzisiejszy gość Ola Fedorska. Witamy wszystkie osoby, które o 17 włączyły nasz program, wszystkich widzów, patronów, fanów. Dziękujemy, że jesteście z nami. My sobie porozmawiamy dzisiaj na temat naszego zachodniego sąsiada. Będziemy poruszać kwestie polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej wobec rosyjskiej agresji. To będzie się przewijało, ale również oczywiście tematy gospodarcze, tematy ekonomiczne. I zaczynamy od przedstawienia Oli. Tutaj część osób Ciebie doskonale zna, natomiast jeżeli miałabyś powiedzieć osobom, które widzą Cię pierwszy raz, jakie Twoje powiązanie jest, jeżeli chodzi o Niemcy, e, skąd to zainteresowanie, czy być może również znajomość, jeżeli chodzi o naszego zachodniego sąsiada? Po pierwsze, bardzo dziękuję. To jest moja premiera na waszym kanale, który bardzo chętnie śledzę. Uważam, że jest arcyciekawy. Więc moje powiązania z Niemcami są bardzo ścisłe, bo 31 lat mojego życia spędziłam w Niemczech. Publikuję, pracuję bardzo często w Niemczech, więc piszę dla niemieckojęzycznych mediów, ale także polskojęzycznych. No i rozumiem siebie też jako część także tamtego społeczeństwa, mimo że jestem Polką. Mhm. Rozumiem, że tutaj są publikacje takie dziennikarskie, jeżeli chodzi głównie też w obszarze ekonomii, z tego co widziałem, ale również też polityki. No i dzisiaj będą takie pytania z obszaru polityki, może powiedzieć polityki międzynarodowej oraz ekonomii, gospodarki, chciałem powiedzieć Rosji, ale mówimy oczywiście o Niemczech. I zaczniemy od pytań, które przygotowałem ja i przygotowali również widzowie, bo widzowie tutaj aktywnie brali udział, wysyłali pytania. A zaczęlibyśmy, słuchaj, od przedstawienia i przybliżenia obecnego kanclerza. I tutaj mamy pierwsze pytanie. Jak ty oceniasz, bo tutaj są różne oczywiście wypowiedzi w polskiej prasie, czy obecny kanclerz jest popularny w Niemczech? Kto go popiera i za co jest ceniony? Nie jest popularny. Szczególnie w ostatnim czasie, jednak w sondażach jego popularność bardzo spada. Jest on postacią, jest politykiem, który jest świetnie znany Niemcom. Urodzony w Hamburgu, uchodzi za aroganta. Aroganta. Tak, nie potrafi zaskarbić sobie sympatii. Ale, i to jest mi się zdaje ważne, żeby zrozumieć to, że Scholz jest nadal kanclerzem i moim zdaniem też kanclerzem zostanie, bo bardzo trudno jest prowadzić ten urząd po Angeli Merkel, po tak zwanej matce narodu. To było bardzo trudne zadanie. I mi się zdaje, że nikt nie byłby kochany i lubiany, tak jak ona, od razu po niej. Wiadomo było, że potrzebny będzie ktoś jako taki kanclerz przejściowy. I Scholz jest typem urzędnika. Nie jest typem przywódcy. Nie przedstawił Niemcom wiarygodnie jakiejś wizji rozwoju. On jest dobrym administratorem. Wcześniej, jeszcze pod Angelą Merkel, bo mieli wspólnie tą wielką koalicję, był szanowanym ministrem finansów. Więc i wicekanclerzem, więc on na sprawach, kwestiach administracyjnych jak najbardziej się dobrze zna i za to jest ceniony. Ale od kanclerza Niemcy oczekują więcej. Niemcy oczekują od kanclerza oparcia. Niemcy lubią takich kanclerzy, na przykład jak Kohl nim był. To był taki ktoś, taki ojciec, tak, na którym można było polegać. A to, co zrobiła z tym urzędem Angela Merkel, to jest coś niesamowitego, bo jako pierwsza kobieta ona naprawdę była przez wszystkich, bez względu na to, do jakiego obozu partyjnego kto należał i z jakiego środowiska pochodził, można było szczekać na taką czy siamtą politykę, ale na samą Angelę Merkel
nikt się nie odważył powiedzieć coś złego. Ale to... Tych wszystkich cech, no po prostu Scholz nie ma i mieć też nie może. A jak był oceniany, no bo to nie jest postać nowa, tak? Dosyć długo jednak w niemieckiej polityce, z tego co pamiętam, zaczynał od młodzieżówki SPD. Z tą czupryną jeszcze, on miał kiedyś teraz... Tak, taką on bujną, miał nie? taką czuprynę, tak. No, taki był trochę hipisowaty, natomiast chyba z tego hipisa mało zostało. I chyba to bardziej właśnie tak wyglądał niż się zachowywał. Ale przypomnijmy, jeżeli chodzi o poprzednią kanclerz, on był z tego co pamiętam wicekanclerzem, ministrem finansów przez bodajże 3 lata. No ważną postacią, no jeżeli szukamy też, i to też będzie pytanie, jeżeli szukamy właśnie różnego rodzaju problemów Niemiec, no to można powiedzieć, że te problemy nie zaczęły się od te gospodarcze szczególnie, od jego bycia kanclerzem, ale jeszcze właśnie bycia wicekanclerzem, tak? I od pani Angeli. Tak, ta Mutti, matka Niemców, uśpiła nas, media, uśpiła obywateli, uśpiła scenę polityczną, wzięła jakby tą SPD jako koalicjanta, no to znaczy wszystko, co ona planowała, oni jakby, czy chcieli, czy nie chcieli, musieli się na wszystko zgodzić i przez długie jej lata, bo to było 16 lat, to jest jednak bardzo długi czas, Niemcy byli w pewnym uśpieniu, zabrakło należytej krytyki i Scholz, oczywiście on całym sobą przedstawia taką marną kontynuację, ale już bez Mutti, a on na tatusia Fata z niego już nie będzie. Czyli rozumiem, że tutaj dosyć popularna pani kanclerz zastąpiona przez urzędnika. Mówisz, że przejściowy kanclerz. A skoro przejściowy, to oczywiście nasuwa się pytanie, czy możliwa jest zmiana. No bo tutaj dużo się mówi, że niepopularny. Właśnie chciałem złapać te jakieś popularne rzeczy, bo akurat ja nie jestem jakimś wielkim fanem, tak jak większość Niemców. Ale ja też nie byłem w odróżnieniu od Niemców fanem poprzedniej pani kanclerz. Natomiast czy obecnie jest możliwa zmiana, jeżeli chodzi o fotel kanclerza? I czy jest możliwa zmiana koalicji? A jeżeli tak, to kto? Kto po obecnym kanclerzu? No bo kiedyś też nastąpi taki czas. Czy czekamy do wyborów, czy też może się to wydarzyć wcześniej? Jak sądzisz? Obecnie nie widzę postaci, która mogła być następnym kanclerzem. Nie widzę tego w osobie Friedricha Merza, szefa Chadeków. To jest też polityk, który ma za sobą całe dekady w niemieckiej polityce, który kiedyś się pokłócił z Merkel. Ona go ukarała takim politycznym niebytem przez pewien czas, no ale on wrócił. Moim zdaniem nie ma on potencjału, aby zostać kanclerzem. I to nie jest tylko moja ocena. Myślę, że to generalnie w Niemczech jest oczywiste, że on nie przedstawia sobą tego, co powinien mieć kanclerz. Jednak, i tu musimy zrobić może parę kroków wstecz, jak ważna jest postać kanclerza dla Niemców. Ona jest naprawdę centralna w tym całym systemie. On też jako osoba, czy ona w przypadku Merkel, odpowiada także za koalicję rządzącą. Pierwszy raz w Niemczech rządzi koalicja składająca się z 3 partii i to tak różnych. Liberałowie, Zieloni i socjaldemokraci. To jest coś, czego wcześniej nie było. I na pewno jest to bardzo trudne, no bo na przykład co chodzi o wydatki, czy co chodzi o ochronę środowiska, pogodzić pozycję liberalną gospodarczo z pozycją zielonych nie jest łatwo. Oczywiście, że to jest bardzo trudne. Dlatego pytanie, jeśli myślimy o zmianie rządu,
to jaki to będzie w przyszłości rząd. Chadecja plus liberałowie nie starcza na większość. No, czysto matematycznie prawdopodobnie następnym niemieckim rządem będzie znów wielka koalicja. To znaczy właściwie kontynuacja tego, co robiła Merkel. Chadecja plus socjaldemokraci. To jeszcze matematycznie się klei. Nie wiadomo, jaki będzie w przyszłości los Zielonych. I tu bym chciała opowiedzieć troszeczkę o Robercie Habecku. Nie wiem, na ile jest to postać, która jest w Polsce znana. W Niemczech jest on bardzo dobrze znany i jest teraz ciut mniej, bo się zapędza w te wszystkie zielone pomysły, ale wcześniej był takim bardzo popularnym politykiem. Po pierwsze, jest bardzo przystojnym mężczyzną. Tak jest odbierany. Jest świetny retorycznie. Naprawdę świetny. Potrafi rozmawiać przed 1000 załogą pracowników, a na następny dzień rozmawiać z feministkami. I jedno i drugie wychodzi. To jest pewien dar komunikacyjny, którego na przykład nie posiada Scholz. Scholz jest niestety komunikacyjnie bardzo słaby, ale także Friedrich Merz, który także po prostu publicznie nie wychodzi mu. I długi czas myślano o Habecku, czy on nie miałby tego czegoś, żeby zostać właśnie kanclerzem. No ale jest problem. Partia Zielonych jest teraz jakby odpowiedzialna za bardzo wiele zmian w Niemczech, które kosztują społeczeństwo jednak bardzo dużo. I są trudne będą w przyszłości jeszcze bardziej trudniejsze i jest takie pytanie, czy przedstawiciel właśnie tej partii miałby szansę zostać kanclerzem. On jako osoba chyba obecnie jest taką największą gwiazdą polityczną nadal. No a tutaj też się wymienia ministra obrony, który też, można powiedzieć, przynajmniej przez moment zabłysnął. Jak ty oceniasz tą postać? Tak jak już właśnie powiedziałeś, jego gwiazda wypłynęła właściwie teraz na tej dyskusji związanej z właśnie bronią dla Ukrainy. On ma teraz w tej sytuacji względnie wdzięczne ministerstwo. Prawda? MON teraz jednak pokazuje się często w mediach, ale jemu jednak moim zdaniem nie wystarcza to wszystko, aby być poważnym kandydatem na kanclerza. Jest po prostu też na to za wcześnie. Jego popularność wzrasta od paru miesięcy. To jest po prostu jeszcze za mało. I też znowu wątpię, czy SPD, socjaldemokraci, on należy do SPD, w następnych wyborach zdobędą większość. Tu moim zdaniem szanse są nikłe. Dlatego powinniśmy raczej patrzeć na Chadecję, czy tam jest ktoś, kto mógłby zostać kanclerzem w ramach wielkiej koalicji. Wielka koalicja to jest tradycyjnie właśnie Chadecja i SPD. Pytam, czy nie ma takich pomysłów, czyli wymiany po prostu kanclerza z SPD na SPD, właśnie na mało popularnego na bardziej popularnego, no bo nie ukrywajmy, że jeżeli tego SPD nie zrobi, no to właśnie albo znajdzie się w tej wielkiej koalicji, no ale widzimy, że cały czas, jeżeli chodzi o te słupki wyborcze, no to SPD chyba najbardziej traci z tych wszystkich partii. Czy się mylę? Tak, Zieloni też tracą. Niemcy teraz bardzo śledzą sondaże we wschodnich landach, bo tam się zbliżają bardzo ważne landowe wybory. No a jednak w przyszłym roku na jesieni, bo parlament niemiecki Reichstag będzie wybierany dopiero w następnym roku na jesieni, a tej jesieni wybierany do wyborów dojdzie w 3 niemieckich landach. Więc Niemcy najpierw patrzą na te landy, a dopiero później na następne wybory. Ale to, co powiedziałeś, ten pomysł jakby wymiany Scholza na Pistorusa, ciekawy, sprytny. To byłaby absolutna premiera. Czy Niemcy nadają się na taki zamach pałacowy, tak? Bo to by było coś w tym rodzaju. Powiem ci, że
No nie takie niemieckie, ale mogłoby być skuteczne, wiesz. Mogłoby być bardzo ciekawe. Bardzo, Okej. bardzo ciekawe. To by na pewno nas, publicystów, tu bardzo, bardzo zaciekawiło. To byłoby świetne. Już widzę tytuły. Ale wątpię, czy do tego dojdzie. Okej. Czyli czekamy do wyborów prawdopodobnie najpierw landowych, a potem w zależności jak one będą wyglądać, parlamentarnych. A my przejdziemy do tego, co dużą część polskiej opinii interesuje, czyli jaki jest stosunek obecnej władzy i obecnego rządu do konfliktu z Rosją, do tego konfliktu na Ukrainie. Rosja mówi, że toczy wojnę z NATO i z Europą Zachodnią. Jak to jest w Niemczech odbierane? No bo w Rosji ten pogląd, który był przez propagandę na początku tak na wyrost rzucany, no on staje się coraz bardziej powszechny. No i też widzimy wypowiedzi na przykład francuskie, no, które jak gdyby utwierdzają tych rosyjskich publicystów, że no, walczymy tak naprawdę z NATO, z Francją, tak, ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko z Ukrainą. Jak to jest w Niemczech odbierane? Więc myślę, że w Niemczech nie rezonuje tak bezpośrednio ta wojna na Ukrainie. To jest nieporównywalne jakby z tym, co mamy w Polsce, prawda? Nas dotyczy to jednak bardzo bezpośrednio. Nie wiem jak ciebie, Pawle, ale ja na przykład mam znajomych, przyjaciół z Ukrainy, my rozmawiamy na ten temat, on jest wciąż żywy, tak? Bo to jest jakby wojna u naszych bram, tak? Przy naszej granicy. W ogóle trzeba powiedzieć, że fundamentalnie takiego uczucia, tego bezpośredniego zagrożenia, no Niemcy nie odczuwają. Więc to jest już taki inny punkt wyjścia. Na to trzeba po prostu zwrócić uwagę, że dla nich tak, to jest wojna w Europie faktycznie, ale jest ona oddalona. Nie jest ona bezpośrednio jakby częścią ich codziennego życia, no a dla nas jest. I to jest coś innego. Niemcy tu bardzo zmieniły narrację. Chcą być postrzegani i bardzo dużo w to inwestują. Chcą być postrzegani jako ten kraj, który pomaga Ukrainie najbardziej. Inwestują tu wielki PR, wielki, olbrzymi, te wszystkie spotkania, te wszystkie konferencje, to wszystko, co się dzieje, też te wypowiedzi, gdzie wymieniana jest Ukraina zawsze i pokój na Ukrainie, pomoc dla Ukrainy. To jak uważam, się udało. Udało się powiedzieć światu i ogłosić się jako ten kraj, który najbardziej pomaga Ukrainie. Obecnie nie wiem, czy to nie było przypadkiem nawet Politico, czy no coś angielskojęzycznego. Tam była ostatnio chyba taka mapka nawet, że w Niemczech jest już 1 300 000 osób z Ukrainy, Znaczy, tak, a ta liczba spadła w Polsce poniżej 900 000. I to są takie rzeczy, właśnie Niemcy bardzo często ogłaszają, jak bardzo pomagają Ukrainie, podają wtedy też liczby, procenty, że są tym krajem, który pomaga najbardziej. Zaliczają do tej pomocy także no, jakby swoje inwestycje, no bo chcą inwestować na Ukrainie, bardzo się o to starają. Więc jest to... proszę. Mów, proszę. Kontynuuj. Więc jest to inny punkt wyjścia. Jaki Niemcy mają stosunek do tego konfliktu? Generalnie chcą, żeby wojna się skończyła. Niemcy woleliby zamrozić ten konflikt. Teraz wybuchła też taka dyskusja w Niemczech, bo nawet w Bundestagu padły te słowa, czy może na razie jeszcze jak ktoś coś takiego powie, to wszyscy inni są zbulwersowani, tak, że no nie, to tak na razie nie można, ale czym częściej będzie ktoś powtarzał, że należy to zamrozić, to mi się zdaje, że to oburzenie będzie opadało, bo faktycznie jest to tak, no jak wszyscy, Niemcy są także zmęczeni tą wojną i dla Niemiec byłoby to korzystne, żeby ten konflikt zamrozić, żeby go uspokoić.
żeby po prostu nie było wojny, tylko po prostu byłby konflikt bardziej geograficznie ograniczony, a reszta Ukrainy byłaby dla nich także, co chodzi o inwestycje, co chodzi o wpływy, bardziej dostępna. Czyli rozejm i pokój, najlepiej pokój Nawet jeśli wieloletni. Nawet jeśli niekorzystny byłby on dla zgniły, Ukrainy, tak. Najważniejszy byłby tu pokój i spokój. Spokój, tak? Czyli można robić biznesy. A powiedz mi, z czego wynika, bo widzimy ostatnio taki dwugłos, jeżeli chodzi o Francję i Niemcy. Można powiedzieć, do któregoś momentu te kraje mówiły jednym głosem, jeżeli chodzi o konflikt. Natomiast no teraz starają się mówić jednym, ale nie wychodzi. No i widzimy różnego rodzaju takie, można nawet powiedzieć, osobiste przytyki ze strony Francji w stosunku do Scholza w stosunku do Macrona. Właśnie pytanie, czy panowie się lubią, czy też może się właśnie nie lubią i to z tego wynika, czy też te interesy z jakiegoś powodu pomiędzy tymi krajami się w tym momencie rozjeżdżają? To są wielogodzinne dyskusje w niemieckich redakcjach, które prowadzę w ostatnich dniach. To interesuje wszystkich, co się stało w tej relacji. To tak wiesz, było i nagle teraz zupełnie jakby w innych pokojach przebywali przez ostatnich kilka dni, czy tam kilka tygodni już nawet. No tak. Dla mnie taki przełomowy był ten artykuł w Die Welt z takim ostrym tytułem. To chyba Geiger chyba napisał, nie? On był bardzo ciekawy, bo on zawierał to słowo klucz. Führung. Czy Francja weźmie na siebie teraz przywództwo w Europie? I chyba analizując tą relację, to jest to główne zagadnienie. Czy Macron stwierdził, że Scholz jest tak słaby, że Francja może spróbować wyjść z cienia Niemiec i spróbować tego przywództwa? Czy to wyjdzie? To jest taki test. Tak ja to oceniam, a tu wiadomo, że poglądy tutaj oceny są różne, ale ja oceniam to tak, że Macron chce po prostu spróbować. I Niemcy to czują, Niemcy czują się tym zagrożone, bo są przekonani, że przywództwo w Europie należy do nich. I nie spodziewali się, że Francja wyjdzie z tego cienia. Tak, ale czy to nie jest tak, że w sumie właśnie Niemcy się nie spodziewali i Scholz ze swoją tą miałkością, niską popularnością nie jest w stanie się przeciwstawić? Jak ty to oceniasz? To zależy, no bo w gruncie rzeczy mamy, to jest tak bardzo dyplomatyczne powiedzenie, prawda, że zależy. Nie, ale myślę, że jeszcze upłynęło za mało czasu, żebyśmy mogli powiedzieć, jak to się rozstrzygnie. Na razie jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo takie przeciąganie liny między Niemcami a Francją, no teraz było to tak dla całego świata bardzo widoczne w kwestii, prawda, teraz tej aktualnej na Ukrainie. Dobrze, ale mamy też na innych polach podobne przeciąganie liny, a tu chodzi o atom. I to jest ważna kwestia. Francja stawia na swoją energetykę atomową i to jest dla nich ważne pole i szalony plus, co chodzi o konkurencję. Francja posiada możliwości dostarczania dużych ilości energii, stałej energii, stabilnej energii, po względnie konkurencyjnych cenach. Tam też czasem bywa różnie, bo trzeba jednak te reaktory tam naprawiać, one lubią się one lubią tam jakieś szczelinki wytwarzać, co też kosztuje, trzeba je, no tak mieliśmy na przykład przez ostatnie 2 lata, że trzeba było wyłączyć, naprawić, potem dopiero dołączyć. To nie jest zawsze łatwe, to nie jest jakieś bajkowe w ich przypadku, ale jest to jednak coś innego, jak Niemcy, które stawiają na OZE, które wpędziły się w wir
jak oni uważają, bardzo ambitnej transformacji energetycznej, na której końcu jest jakby uratowanie świata. Niemcy bardzo chętnie mówią albo o ratunku świata, albo Tak. o końcu świata. To jest coś, co bardzo ich jakby tak działa na ich wyobraźnię. Oni myślą takimi kategoriami. I na tym polu, to znaczy jaka energetyka w końcu wygra w Europie, no tam też, ale cicho, bardziej tak po cichu, raczej na tym zapleczu brukselskim ma to miejsce. No i także w rozmowach z takimi krajami jak Polska, w rozmowach z Bułgarią czy z innymi krajami naszego regionu, które także chciałyby albo po prostu zmodernizować te elektrownie jądrowe, które mają, lub wybudować nowe reaktory. To ciekawe, co powiedziałaś o ideologii. Ideologia Iber alles, tak? Będziemy o tym na końcu mówić. Natomiast jeszcze zostaniemy w tej Rosji. Pytanie odnośnie udziałów i tego majątku, który jest nadal w Rosji. Dużo niemieckich firm się wycofało. Niemcy są drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, który w największym stopniu wycofał się z Rosji, natomiast nadal sporo jeszcze niemieckich firm zostaje, ale widzimy też zachowania takie rosyjskie w stosunku do niemieckich firm, można powiedzieć mało partnerskie, konfiskaty tego mienia niemieckiego. No i jaki jest stosunek tego, no w sumie jednak do biznesu w Rosji i do tych działań rosyjskich. Jak to jest odczytywane? Oburzenia już nie ma właściwie i ja kiedyś chyba właśnie z Mateuszem rozmawiałam na ten temat, prowadziłam z nim wywiad na temat właśnie obecności niemieckich firm w Rosji. O tym generalnie w Niemczech bardzo mało się teraz już mówi. Na początku był to wielki temat, teraz niewiele o tym słyszymy. Natomiast Niemcy zajmują się tymi kwestiami od drugiej strony, bo oni mają obawy, że jak oni zaczną wywłaszczać, może niektórzy z moich słuchaczy tu są, Państwo wiedzą, że ja cały czas z tą rafinerią, tak? To jest mój ulubiony temat, PCK, tak. Tak, ja wiem, że to niektórym już chyba z uszek wychodzi, ale mnie ten temat pasjonuje i tam na przykład mamy taki przypadek i tam ten temat był taki bardzo, bardzo żywy i nośny, że w tym momencie jakby Niemcy wywłaszczyli Rosjan z tej rafinerii, bo Rosjanie mają tam 54% tej rafinerii, to jakby to było po stronie rosyjskiej, czy Rosjanie by wywłaszczyli wtedy jakieś aktywa niemieckie? No ale oni już wywłaszczyli, tak? Wywłaszczyli Lindę, tak, i wiele firm ze złóż, tak. Jeżeli chodzi o wspólnych spółek joint venture, przejęli zarządzanie w tych firmach, a więc można powiedzieć, że tak grają ostro, a po tej stronie niemieckiej, no właśnie, co jest? Czy jest właśnie jakaś nadzieja, że Rosjanie zmądrzeją, czy o co tutaj chodzi w tej grze? To ma parę poziomów. Takie pierwsze przemyślenie to jest dobrze, jak my już całkiem wyjdziemy, teraz mówię jakby z perspektywy Niemiec, tak? Niemiec. Jak my całkiem wyjdziemy, no to przecież ktoś inny zagospodaruje te rynki. To jest jakby takie pierwsze przemyślenie. Niemcy też nie chcą za bardzo płacić gapusiowego. Nie chcą płacić gapusiowego, tu nie chcą być stratni, nie chcą stracić rosyjskich rynków. No i też trzeba przyznać, że sytuacja gospodarcza ogólnie w Niemczech no, takie jest nie najlepsza, więc jest też takie poczucie, no nie mamy nic do oddania. Nie można oddać czegoś walkowerem po prostu, no bo jest taka czy inna sytuacja. I te wszystkie rzeczy jakby składają się w taką całość, że Niemcy wolą tą sytuację teraz przemilczeć i wolą, żeby się to odbyło po cichu. Co jest takie bardzo interesujące, to jest fakt, że niektórzy, a paru rosyjskich oligarchów i osób związanych z rosyjską gospodarką mieszka sobie
Słodko. W Niemczech jest taki, tak, lubią to wszystko i zaczynają wygrywać w niemieckich sądach. Wygrywać właśnie i konfiskatę mienia, która miała miejsce, bo chodziło na przykład o taki jacht takiego słynnego pana, który jest bardzo, bardzo przytuszy i mieszka tam w Bawarii. To on na przykład skonfiskowano jego jacht, a trzeba było teraz oddać, bo on jednak wygrywa kolejne i kolejne tam sprawy sądowe i podobno nie jest to jedyny przypadek. To się pokazało teraz właśnie w takiej, ogólnie w prasie, że jest z tym problem, że oni zaczynają wygrywać, więc doszło do tego jeszcze taka niepewność prawna. Prawda? Że trzeba być ostrożnym z tym wywłaszczaniem jakby z obu stron, bo co będzie potem? A może się okazać, że potem dojdzie do zmiany sytuacji. Rozumiem, my się zajmujemy Rosją, dla mnie niezrozumiała postawa oczywiście, bo to jak gdyby wydaje mi się cały czas, że niezrozumienie ani reżimu, ani tego, co Rosjanie chcą osiągnąć, natomiast taka jest i stąd też właśnie, zanim przejdziemy do następnego pytania, skoro powiedziałaś Rosnefti, to komu sprzedadzą udziały? No bo że sprzedadzą udziały, no to już wiemy. Oni powiedzieli, że sprzedadzą Kto będzie udziały. tym kupując? Rosnefti powiedział. Tak, Rosnefti, jak już mówi, to jak dobrze wiesz, znając się na Rosji, to niewiele znaczy. Aha, czyli rozumiem, że uznaje, że ten zarząd komisaryczny będzie tak co pół roku, dopóki może jakiś rozejm nie nastąpi? To jest prawdopodobne. Prawdopodobnie teraz to przedłużenie właśnie na tym polega. Jeśli to. Przypomnijmy. Tak, bo to jest zawsze co pół roku. Zarzekano się, że to będzie tylko raz, potem zarzekano się, że drugi, zarzekano się, że już nie można, więc a widocznie zawsze można. Można stworzyć też na przykład taką sytuację, że będą pertraktacje. To uważam, że to będzie najbardziej prawdopodobne, że stworzy się sytuację, że strony ze sobą pertraktują. Przyjmijmy, że na przykład Rosja rozmawia z Kazachami, bo to jest prawdopodobne. I wtedy trzeba będzie znowu przedłużyć, bo przecież strony już ze sobą rozmawiają. Będzie można stworzyć jakieś szczegóły, które jeszcze są niedogadane i wygra się na czasie. Historia PCK to jest gra na czas. Znaczy, mi się wydaje, że spółka kazachska przejmie udziały, ale zobaczymy, możesz mieć rację. Może to też na tym po prostu, to może też na tym polegać, że będzie stworzona taka sytuacja, że innych kandydatów nie ma. I powiem ci tak, bo już znam tą rafinerię coraz lepiej. Każdy, który tą żabkę sobie zje, może się zadławić. No wiesz, to i problemy ekologiczne, i problemy, można powiedzieć, finansowe, tak, a więc ja akurat nie byłem pewny, ponieważ Orlen był zainteresowany swego czasu. Teraz nie wiem jak będzie, ale wiemy, że był, bo tutaj i zarówno prezes, jak i ta strona niemiecka to potwierdzają. Natomiast niekoniecznie to byłby dobry zakup, tak? Chociaż wydawało się, że tutaj pewne synergie mamy, tak, jeżeli chodzi o tą rafinerię. Mi się zdaje, że był, ale nie był za wszelką cenę. I muszę powiedzieć, że tu się bardzo cieszę, że nowy rząd kontynuuje to rozsądne myślenie, bo teraz, żeby być tak fair i może mniej rozmawiać publicystycznymi tytułami, to dobrze rozegrana inwestycja w Szwed ma jednak pewien sens, prawda? Bo my to paliwo potrzebujemy to w Polsce. To miałoby strategicznie sens. Tak. Strategicznie tak, ale jest to związane z szalonym nakładem finansowym. Trzeba by było też poczynić takie uzgodnienia z Niemcami, to znaczy też z resztą udziałowców, na które by się wszyscy zgodzili, do których by się wszyscy trzymali. A tu mam wiele wątpliwości, czy by tak było. Pełna zgoda.
trudny temat ogólnie w przypadku przejęcia i jeszcze oczywiście lobbying rosyjski, duży konflikt, tak, wyparcie Rosjan z tej części, no niełatwy temat. Natomiast jak jesteśmy jeszcze przy Rosji i Niemczech, jak oceniasz, bo chyba inaczej niż ja, szanse na powrót Niemiec do business as usual z Rosją, czyli mamy ten osławiony rozejm, zgniły lub prawdziwy. I czy Niemcy właśnie, czy z Putinem, czy dopiero bez Putina? No bo kiedyś ten business as usual wróci. Tak, pytanie, jak to oceniasz? Bez Putina oczywiście byłoby znacznie łatwiej. Tak. Z Putinem będzie to trudniejsze i będzie potrzebna jakaś przykrywka. Prawdopodobnie będzie ona stworzona przez taką narrację, no nie możemy inaczej. Jest to konieczne. Będzie stworzony taki narratyw konieczności, że bez tego nie ma wyjścia. No, ale tu ginie ta ideologia, którą Niemcy tak lubią. Że co? Ratowanie świata? No ideologia. Nie, no bo Niemcy bardzo często powołują się na ideologię, na imperatyw moralny i prawa człowieka. No a tutaj mamy jednak zbrodniarza wojennego, aktywnego, no, którego zbrodnie są udowodnione, ściganego listem gończym, mający na sumieniu ludność cywilną, dzieci, tortury, no możemy tam długą listę zrobić, tak? No i konieczność, tak? Będzie konieczność i Putin też nikt się nie przejmował Putinem, a budowano Nord Stream 2. Więc, no tak. Więc jeśli się stworzy sytuację, że nie można inaczej, tak, to będzie i to możliwe, na to potrzeba oczywiście czasu. I to musimy uwzględnić, że to oczywiście, że tak jak właśnie z tych powodów, które wymieniłeś, nie może to się stać znienacka, ale na przykład my przecież wiemy, że te nitki Nord Stream 1, Nord Stream 2, one są uszkodzone, prawda? Ale można, co prawda z nakładem finansowym można było je naprawić, ale można także budować nowe nitki. To będzie wszystko możliwe. I jestem pewna, że Niemcy do tego pomysłu powrócą, jak będą sprzyjające warunki. Na razie jest to oczywiście, to się z Tobą zgadzam, że dopóki trwa wojna, dopóki sprawa jest też świeża, prawda, to co pamiętamy z Buczy, to co po prostu jest w naszych głowach, to jest to niemożliwe i też no, nie łudźmy się, jak na razie kraje jak Polska i Ukraina są silne w swojej narracji. To znaczy, że one mogą przeszkodzić. Bo tu o to chodzi, żeby jakby, no, na to muszą pozwolić Amerykanie. Oczywiście. I dopóki Polska w swojej narracji, Ukraina w swojej narracji będzie na tyle silna, że będzie się przeciwstawiać, no to Niemcy nie mogą wiele zrobić. Ale jak ta narracja, ta siła zacznie opadać, to mogą powrócić do tego pomysłu. To nie jest wykluczone w mojej ocenie. Ale na pewno nie w najbliższym czasie. My nie możemy to mówić o jakimś bardzo bliskim czasie, nie. No ja jestem tutaj akurat chyba większym pesymistą, jeżeli chodzi o wspólne biznesy. I wydaje mi się, że właśnie ten czynnik czasu będzie istotny, bo te przerwane więzy, one się pogłębiają i nawet jeżeli obie strony chciałyby, to jednak się pogłębiają z czynników niezależnych, tak jak powiedziałaś, Amerykanie, Ukraina, przerwane łańcuchy dostaw, Chiny, no jest wiele jak gdyby elementów tej układanki i z każdym miesiącem, z każdym rokiem będzie tu coraz trudniej, bo coraz mniej będzie łączyło te kraje. Nadal oczywiście będzie to jakiś potencjał i to marzenie tych niemieckich firm, że ale to w Rosji to można robić te interesy, ale będzie rada nadzorcza, trzeba będzie przejść do codzienności i te marzenia trochę moim zdaniem odłożyć, szczególnie jeżeli ten konflikt będzie trwał, tak? Nie będziemy
Mówię, z każdym miesiącem uważam, że Ale jest to coraz trudniejsze. Pawle, ale Mhm. co będzie, jak to będzie konieczne? Obecnie swoje potrzeby względem gazu Niemcy zaspokajają za pomocą Norwegii i za pomocą Holandii. Bo do holenderskich portów trafia skroplony gaz, prawda? I po prostu dalej płynie do Niemiec. Na razie też koniunktura jest taka, że można tego gazu troszeczkę zaoszczędzić. Mamy za sobą Tak. 2 niesamowicie ciepłe zimy. To bardzo pomogło. Niemcy jeszcze nigdy nie zaoszczędzili tyle gazu, co teraz. No bo to po prostu Cała pomaga, Europa. tak? Tak, przemysł nie potrzebuje już tyle, no bo i tak nie jest to najlepszy czas, prawda? Mamy tą zimną, szczególnie ciepłą zimę, jedną, drugą, ale przyjmijmy, że ta sytuacja się zmieni i Niemcy rozbudowują swoje OZE, co czyni ich system bardzo mało stabilnym. Potrzebują w swoim systemie i właśnie budują całą armadę nowych elektrowni gazowych, bo one są bardzo takie elastyczne, można je szybko włączyć w ramach potrzeby i też szybciej wygaszać, więc one mogą wskakiwać tam, gdzie na przykład nie wieje wiatr, tak? Gdzie nie mamy energii z OZE, one mogą wskakiwać w to miejsce i stabilizować system. I ten mechanizm będzie nabierał na sile. I może być taka sytuacja, że Niemcy będą potrzebowały dużych ilości gazu i z jakichś tam okoliczności, które nie wiemy, tak może w przyszłości po prostu być, te dostawy z Norwegii i te, które przechodzą przez Holandię, że to nie wystarczy. Niemcy mają co prawda teraz swoje gazoporty, bo je zbudowali wreszcie. Jeszcze niedawno ich nie mieli. Budują. To jest fascynujące, jak szybko, tylko widzisz, nie ma na razie za dużo umów na ten gaz. Oni jeszcze za mało z tych gazoportów korzystają, bo cały czas też jest mówione, że te dostawy są po prostu droższe. Rurociągami dostawy są tańsze. Więc zobaczymy, co czas przyniesie, też jak niemiecka Energiewende, transformacja energetyczna, jak ona się naprawdę potoczy. Bo Wiesz co, do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy przy atomie, bo też jest pytanie słuchacza odnośnie atomu, bo tutaj jeszcze będziemy mieli też pewnie tego gracza amerykańskiego, w zależności kto wygra wybory, bo jeżeli to będzie Trump, to wydaje się, że popłynie dużo tego gazu do Europy, a jeżeli będzie Biden, pewnie mniej, ale do tego jeszcze wrócimy. No i teraz pytanie, tu już sobie powiedzieliśmy, w sumie na to pytanie 7, słuchaj. Czy obecny kanclerz poczuwa się do odpowiedzialności za stan gospodarki Niemiec? Jako minister finansów w rządzie Merkel, obecny kanclerz, oraz pewnych właśnie błędnych decyzji, bo wymieniłaś pewną decyzję, która Niemców bardzo dużo kosztowała, która została podjęta właśnie za Merkel. Wtedy Mówisz się wydawała słuszna. O Nord Stream, tak? Jest mowa? Tak, na przykład Nord Stream, tak. Na przykład to, co się dzieje, to będziemy pewnie mówić o Chinach, bo mamy jak gdyby, my mówimy o jednym uzależnieniu, mówiliśmy, które Niemcy kosztowały problemy gospodarcze, ale mamy w sumie drugie uzależnienie, czyli wymianę handlową z Chinami i zależność od, tak naprawdę produktów, do tego całej ideologii niemieckiej i pomysłów niemieckich na zmianę, ratowanie świata, są potrzebne pierwiastki ziem rzadkich, które mają Chiny, turbiny, które mają Chiny, solary, które mają Chiny, i możemy tak jeszcze długo wymieniać, co mają Chiny i co dają Europie, żeby realizować tą ideologię. Nie dają oczywiście tego za darmo. A więc pytanie jest, czy obecny kanclerz w ogóle poczuwa się do odpowiedzialności za stan obecnie gospodarki niemieckiej, bo 2018, mamy teraz 2024, można powiedzieć Merkel dłużej, nie? Ale można też powiedzieć, on prawnik w sumie się nie zna na ekonomii, ale będąc ministrem jednak finansów, powinien się poznać.
Jak ty to No i oceniasz? jest ekspertem od wszystkiego. To jest taki Tak. zarozumialec straszny. Jest strasznie zarozumiały i on w takim kontakcie bezpośrednim, na przykład na konferencjach prasowych, czy jak się po prostu siedzi jakoś bliżej, jak się widzi jego twarz, to on ma taki bardzo niekorzystny, uważam, wyraz twarzy, taki lekki śmiech ma na ustach. Tak jak on by się wyśmiewał ze swojego rozmówcy. To jest bardzo niekorzystne i nie mogę zrozumieć, że przez te wszystkie lata nikt nie potrafił jakby odzwyczaić go, czyli Doradzić mu. doradzić, że nie rób tego, bo to po prostu robi straszne wrażenie. Scholz nie ma, ale to generalnie niemieccy politycy nie są zdolni do samokrytyki. To jest szalony problem, niestety zawsze jak też na przykład teraz w tym temacie PCK chodzi tu o polityków nawet landowych, czy nawet powiatowych. Samokrytyka, to, że ktoś weźmie na siebie całą odpowiedzialność i powie, zrobiłem zupełny błąd, wszystko poszło nie tak, jest odczuwana jako słabość. Dla Niemiec już było bardzo, bardzo wiele, jak padły takie mini słówka, przepraszam, za Nord Stream. One były tak wypowiedziane szybciutko. To mi przypomniano w kontekście Manueli Schwesig. Państwo sobie może przypominają, ona miała przyjechać tu niedawno właśnie do Polski, odwiedzić Senat. Dowiedziałam się o tym z niemieckich źródeł, no i jakby opublikowałam to i cała lawina wydarzeń i jednak nie przyjechała. Reakcją jej urzędu była taka, że do mnie zadzwoniono i przeprowadzono ze mną rozmowę. Powiedziano mi, że dlaczego tak się zachowałam, przecież pani, jej tytułem jest premier, bo ona jest premierem landu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, a tylko tymczasowo na rok jest przewodniczącą Bundesratu, nie? Więc jest ona panią premier. Przecież ona przeprosiła. Ja na to powiedziałam, że to jest za mało. Że to po prostu, że to jest za mało. To niestety to tak nie funkcjonuje. Ona zrobiła tyle rzeczy, że to jest za mało, to jedno, przepraszam. Dla Niemiec nie jest to za mało. Dostałam jako odpowiedź, że więcej nie można, że to jest to najwięcej, co można zrobić i że ona najwięcej pomaga teraz w tej sytuacji Ukrainie, że nikt więcej tak nie pomaga. No jest to jednak bardzo takie dziwne spojrzenie. Niemcy niechętnie przyznają się do swoich błędów, nie są naprawdę samokrytyczni i niestety takie zachowanie prowadzi do tego, że powtarzają się błędy. I to jest bardzo, bardzo złe. I Scholz nawet jakby miał poczucie odpowiedzialności, że niemiecka gospodarka jest teraz w złym stanie. Jak on by się do tego przyznał, to myślę, że zostałby przez wyborcę także ostro ukarany. Okej. Przejdziemy do 8. pytania. Już wejdziemy właśnie do tej gospodarki Chin. Czy jest szansa, żeby Niemcy zgodzili się unieść teraz koszty, żeby nie ponieść klęski, jaką może być dwustronne przywiązanie do gospodarki Chin? Czyli jak gdyby, no widzimy właśnie od tej Rosji i teraz widzimy, że no istnieje, wiesz, ryzyko wejścia no w sumie Niemcy nie są w takiej, bo tak, gospodarka Niemiec nie jest w ruinie, żeby to też była jasność, ma kłopoty, tak? I o tym mówimy, bo czasami też co niektórzy komentatorzy próbują porównywać, że to prawie jak rosyjska, tak? I tam zaraz się przewróci. No nie, to jest najsilniejsza gospodarka Europy, ma silne podstawy, natomiast no, przeżywa problemy. No i teraz mamy taką trochę sytuację moim zdaniem niekomfortową, no bo nie wiadomo kto wygra wybory, ale w Stanach Zjednoczonych, no ale no można powiedzieć, że po Rosji taką miłością albo tym biznesem duże koncerny i duże firmy powiązały swoją przyszłość z Chinami.
Jak ty oceniasz i czy to nie jest za duże ryzyko, którą teraz Niemcy ponoszą? Mm, Bo tu wiesz, Odpowiem. może być sytuacja taka, że powiedzmy będzie Trump, no i on powie, ale my oczekujemy, że wprowadzicie sankcje wobec firm chińskich, tak jak my wprowadziliśmy, czyli jeszcze bardziej zaostrzy już tą walkę, no, którą też obserwujemy ze strony USA. Tu dochodzimy do tematu fundamentalnego. To są relacje fundamentalne i moja odpowiedź Ciebie, Pawle, zaskoczy, myślę, że zaskoczy wielu słuchaczy. A co Niemcy mają innego zrobić? Spójrzcie, Niemcy widzą siebie jako gracza absolutnie pierwszej ligi światowej, globalnej. My jesteśmy krajem, który patrzy na swój teren. Nam jest bardzo łatwo widzieć siebie jako lidera i jest to jakoś tak, no, proste. Niemcy grają w lidze światowej. Oni Tak. nie mają kompleksów w kontakcie z USA czy w kontakcie z Chinami. Tak, Czy tylko mogę jeszcze. chodzi mi o to, że tak, bo mi chodzi, żebym też uściślił to pytanie bo mamy drugiego partnera handlowego USA albo trzeciego i drugiego Chiny, tak? Czyli masz dwóch największych partnerów handlowych, którzy możemy zakładać przez najbliższe lata nie będą, znaczy będą konkurować mocno. No i chcąc, nie chcąc, Niemcy będą w tej rozgrywce, tak? No i nie mogą tak, wiesz, siedzieć na płocie i mówić tym Chinom tak, my jak najbardziej okej, z Amerykanom tak, oczywiście was też popieramy, tak? Trudna taka Pawle, sytuacja. dlaczego, Pawle, uważasz, że nie mogą, a nie robią nic innego przez ostatnie dekady? Uważam, że będzie coraz trudniej. Szczególnie jeżeli będziemy mieli zmianę w Waszyngtonie. Tak, ja uważam. Natomiast rozumiem, że zakładamy, że ta polityka po prostu będzie kontynuowana. No tak, bo Niemcy uważają, że są na tyle silne i na tyle wpływowe, że będą dalej grać w tej lidze, ponieważ jeśli by stały się dostawką USA, no bo tak Trump może to chcieć, tak jak teraz powiedziałeś, tak? Wy będziecie słuchać nas. To by było dla Niemiec bardzo trudne politycznie do przełknięcia i to nie jest ta rola, w której Niemcy się widzą. Dlatego na przykład, i przepraszam, bo jeszcze zrobię taką krótką wycieczkę teraz w te relacje niemiecko-rosyjskie. One nie są wcale przypadkowe. Rosja jest także, zdaniem Niemiec, jest to gracz globalny. To jest imperium. Okrutne, bo okrutne, no cóż. Samemu ma się taką czarną kartę, więc jakoś też łatwiej się znosi te wszystkie okrucieństwa. Przyznajmy się, no niestety tak jest, tak? No tutaj ideologią i bycie tym wspaniałym, moralnym i tak dalej, jakoś tak szybko w tych gospodarczych kwestiach idzie na drugi plan. Więc mimo wszystko z tym imperium jest Niemcom wygodnie. Niemcy czują pewną przewagę technologiczną, intelektualną w kontakcie z Rosją. Na pewno. Tak, i po prostu dlatego ta relacja jest komfortowa. Niemcom trudno się z Niemcami rozmawia na ten temat, bo ja na przykład stawiam pytanie. No przecież sprzedać Mercedesa w Los Angeles jest dla was na pewno lepiej niż sprzedać go w Moskwie. No, na pewno jest to bardziej opłacalne. To jest coś, co Niemcy tylko częściowo przekonuje. Nie jest relacja Niemiec z Ameryką, nigdy nie była najlepsza, ale Niemcy uważają, że Ameryka będzie ich potrzebować w Europie i Niemcy przekonują cały czas USA, że są na tyle silne, że mogą tu trzymać porządek, bo przecież Europa to jest awanturniczy, chaotyczny kontynent, którym przecież ktoś musi rozsądnie zarządzać. I jak na razie
to Ameryka daje się przekonać. Spójrzmy, wcale nie szuka alternatywy. Więc może to Macron powinien inaczej grać z Waszyngtonem i może to by zmieniło karty, ale to znowu może dla Paryża nie jest takie komfortowe. Niemcy są jak najbardziej przekonani o tym, że jako gracz Ligi Globalnej będą grali z każdym globalnie i nikt im nie ma nic do powiedzenia i będą to stosować, dopóki się da. Może się znów wydarzyć takie coś strasznego jak ta wojna, bo to pokazało, że jednak można wiele stracić. Bo to pokazało granice. Ale dopóki takie coś się nie stanie, to Niemcy nie widzą potrzeby, żeby to zmienić. I dla Niemiec współpraca z Chinami robi się niebezpieczna przez to, że tracą swoje technologie. To jest coś, co ich strasznie denerwuje, że Chińczycy potrafią ukraść te technologie, je polepszyć jakby na ich własnym polu. Przepraszam Cię, bo tutaj skoczymy parę pytań dalej, bo super interesujące jest to, co się dzieje w Brazylii właśnie w tym temacie. Ja sobie tutaj wynotowałam parę Dobrze, rzeczy. to ja wyświetlę to pytanie. Bo tam były takie arcyciekawe pytania w kontekście Ameryki Południowej. Tak, do tego mieliśmy przejść, a ja sobie spojrzę na tą Brazylię. Gdzie to pytanie mamy? To było gdzieś chyba przy końcu. To była Ameryka Południowa. To było, tak, właśnie inwestycje, już wkrótce. Nie? Tak. Już przeszliśmy do 10 pytania. To jest fascynujące. To jest bardzo fascynujące, bo właśnie w tym temacie w Handelsblatt to jest wspaniała w ogóle niemiecka redakcja, niestety bardzo często pomijana przez polskie przeglądy prasy. Ubolewam nad tym, bo oni właśnie 6 dni temu opublikowali artykuł na ten temat, jaka to jest straszna bolączka, że akurat w Brazylii, wielki rynek, prawda, niedawno był tam Scholz i w ogóle, jaka to jest straszna rzecz, że tam, gdzie Niemcy są tradycyjnie silni, chodzi konkretnie o maszyny rolnicze, prawda, gdzie jakby zamyka się tutaj o sam transport, maszyny, generalnie maszyny to jest przecież jakby taka najsilniejsza strona niemieckiego przemysłu, że tam wchodzą Chiny, w ich rynek, tam gdzie oni są silni, Chiny wchodzą, tak? Chiny wchodzą na przykład, to było też bardzo ciekawe i to czuło się w tym tekście, tak, że to boli, że w fabrykach, gdzie kiedyś budowano niemieckie samochody, tak, teraz budowane są linie produkcyjne dla Chin, tak, dla chińskich producentów samochodów, że są wypychani przez Chiny generalnie w tych zakresach, gdzie mają swoją największą siłę. I to przeszkadza Niemcom. Nie ta układanka, czy że Chiny są jakimś takim monstrum, no bo są, to tak mniej. Tak, ale równie skuteczni. Tak, ale spójrzmy właśnie tam, gdzie Niemcy chcieli dzięki trochę pewnie ideologii gospodarczej, być może to było połączone, bo tutaj też ja nie chcę mówić, że ta ideologia nie jest ważna dla Niemiec, bo pewnie jest i wiele osób wierzy w to i pewnie ma rację, natomiast dzięki powiedzmy tym projektom energii odnawialnej chcieli gospodarczo dużo wygrać. Jeżeli spojrzymy na 10 największych firm, które produkuje w tym momencie podzespoły do wiatraków, to chyba 7 jest chińskich. Jeżeli popatrzymy na panele słoneczne, to tutaj jedynie Korea jest w stanie konkurować, jeżeli chodzi o te chińskie marki. I możemy tak długo wymieniać, tak? Czyli w tych obszarach, gdzie Niemcy niemieckie firmy miały nadzieję do pewnego zbudowania pewnej przewagi. Tak. I teraz ostatnio oczywiście te samochody, i tu mamy te oskarżenia o dotację tych elektrycznych samochodów, bo widzimy, że chyba taki już najbardziej jaskrawy przykład, czyli w samochodach również, jeżeli chodzi o chińskie marki, te chińskie marki zaczynają się coraz bardziej rozpychać, nawet w Europie. Ale jednak to... Mówisz o tym wielkim statku, tak, który zacumował w Bremerhaven. Tak.
Niemcy się widzą jako autoland, tak? Samochód, to znaczy kraj samochodowy i tu podjeżdżają do niemieckiego portu tysiące chińskich elektryków. Tak, to jest prawdziwy problem, który Niemcy mają z Chinami, że widzą, że Chińczycy zaczynają ich naśladować i co gorsze, Chińczycy są bardzo skuteczni i ta skuteczność drażni Niemców. Ale jesteśmy jeszcze daleko od tego momentu, jakby takich ostrych kroków. Tak, tak. To na razie jesteśmy jeszcze chyba na tym właśnie etapie, kiedy niemiecki kanclerz leci do Chin i brakuje miejsca dla wszystkich biznesmenów, bo tak dużo jest chętnych, tak, żeby się z nim wybrać, tak? Czyli ta ostatnia ich taka duża wycieczka. Tak, tak. Zaskakujące z drugiej strony my jako Polacy mamy całkowicie inną metodykę, no bo mamy też inne potrzeby, jakby w relacjach handlowych czy w relacjach międzynarodowych. My bardzo dużo dyskutujemy, my się tak strasznie też niestety publicznie kłócimy, co inni sąsiedzi czy taki kraj jak Niemcy uważają, no, że to znaczy, że my nie dochodzimy do żadnej decyzji, bo jeśli my się nadal na jakiś temat kłócimy, no to znaczy, że nie ma decyzji. Oni stosują to inaczej, tych kłótni, jeśli one są, ich nie widać i nie słychać. Oni podejmują decyzje i to jest po prostu bez względu na to, co się zmienia, taki plan jest kontynuowany. I Niemcy mają to przekonanie, że ich fundamentem jest eksport. I uważają nadal, że Chiny są rynkiem eksportowym dla nich, że te inwestycje mogą się końcowo opłacić. No i właśnie tutaj wchodzimy moim zdaniem w to ryzyko, które ja widzę dla Niemiec i wydaje mi się, że Amerykanie, i możemy się tam wyśmiewać z tego Trumpa, ale taki prosty biznesmen widzi to, czego nie widzi kanclerz Niemiec, czyli to, co powiedziałeś, że Chiny są również nastawione na eksport, tak? One chcą swoją potęgę budować na eksporcie. Do tej pory można mówić, że to był taki eksport tanich produktów, ale to się zmienia, tak? Tak samo jak zmieniały się produkty japońskie i ewoluowały, tak samo się zmieniają produkty chińskie. I to nastawienie na eksport, moim zdaniem, jeżeli chodzi o model rozwojowy dla Chin, jest bardzo ważne, bo mają nadal za słaby rynek wewnętrzny. I tu będzie moim zdaniem bardzo silna rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, z tymi dużymi graczami właśnie w tej lidze o rynki, o nabywców, o odbiorców. I to widzimy właśnie, jeżeli chodzi o tą zieloną energię, to widzimy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to widzimy, jeżeli chodzi o nowe technologie, chipy i tak dalej, nie? Że tutaj wszyscy zaczynają troszeczkę konkurować o podobnych nabywców, odbiorców, tak? I tu widzimy, my się koncentrujemy, widzimy, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest konkurencja, no ale ta sama konkurencja będzie też pomiędzy USA a Niemcami, ale i Niemcami i Chinami, a Chiny cały czas ten rynek wewnętrzny, bo myślę, że Niemcy tak wiesz, myślą, dobrze, miliard ludzi, nie? Że dużo społeczeństwo będzie powoli się zwiększać, popyt na nasze towary, tylko okazuje się, że Chińczycy coraz częściej sięgają po towary chińskie, tak? Bo i jakość tych towarów zaczyna być coraz lepsza. Tutaj koszty logistyczne, no, traci się tą przewagę, tak? No i teraz jest pytanie, czy to nie doprowadzi do jakiegoś takiego strukturalnego problemu, że w którymś momencie ten eksport, bo mi się wydaje, że to jest problemem, który nie dostrzegała Merkel, a Scholz kontynuuje, że eksport niemieckich towarów przestaje być konkurencyjny, czyli to wszystko, wiesz, ta jakość niemiecka, te wartości, no to wszystko było, ale już nie jest. Już pomijam o innowacyjności, tak? No bo tutaj Niemcy chyba, powiedzmy, nigdy nie byli
aż tak do przodu, powiedzmy, jak inne, chociaż też nie było źle. Musimy Jak ty być to tu oceniasz? ostrożni, musimy być Mhm. ostrożni z takimi, moim zdaniem, tu trzeba być bardziej ostrożnym. Ja wiem, że w Polsce nam jest miło na duszy, jak my takie coś słyszymy, co powiedziałeś w ostatnich zdaniach, prawda? Czujesz, że słuchacze to bardzo, bardzo lubią, jak my widzimy tak Niemcy w tym upadku, tak mało innowacyjne. Nie, Niemcy mają naprawdę rzesze, tysiące małych, średnich, innowacyjnych firm. To trzeba przyznać. Oni mają swoje problemy z cyfryzacją, oczywiście. Nadal wszystkie kwestie urzędowe muszę wysyłać pocztą, to jest udręka, nic nie mogę jakoś załatwić. Jak w Polsce tutaj jakimś e-podpisem nie ma szans. Całkiem niedawno dopiero można te recepty, to jest naprawdę rewolucja, że w ogóle jest to teraz możliwe. To prawda, ale oni za to mają wiele małych, jak powiedziałam, także średnich firm, które są super innowacyjne. Oni w takich pojedynczych jakby branżach są bombowi i to się tak przez noc nie zmieni. Oni mają problem raczej ze swoimi wielkimi koncernami, zawsze to mieli i są takie etapy ich rozwoju. Mieliśmy coś podobnego na koniec lat 90. Jakby końcowy call to było straszne bezrobocie, bo wtedy Niemcy nie załapały jakby tego kroku innowacji, które stworzył internet, bo Niemcy po prostu ten etap przespały. No i to musiało być boleśnie jakby zmienione, ale Niemcy dokonały tego i teraz mamy taki kolejny etap, że tu Niemcy ich wielkie koncerny będą się musiały na pewno zmienić. I jest takie pytanie, czy teraz, gdzie one oczekuje się od nich, że one będą niosły ciężar, także będą obarczone ciężarem tej strasznej transformacji, tak? To już teraz wiadomo, że jednak ten ciężar będzie mniejszy. Jednak państwo im na wielką skalę pomoże. Dam przykład sprzed ostatnich dni, branże takie jak chemiczna branża, produkcja papiernicza, to znaczy w sensie takich kartonów i tak dalej, oni dostaną w sumie 4 miliardy. Ale mi się zdaje, że warunkiem tych wszystkich subwencji będzie jednak to, że one będą musiały się zmienić, będą musiały się zmodernizować. Niemieccy politycy są świadomi tego, że problem jest w tych dużych koncernach. Problemem jest na przykład też Siemens Energy, prawda? Błędy, które zostały zrobione w tych turbinach. Oni będą musieli się poprawić i mi się zdaje, że Niemcy jednak z tego wszystkiego wyjdą. Oni są potężną gospodarką, mają te pieniądze, aby te zmiany też finansować. Oni mają te możliwości finansowe, żeby swoje błędy, które popełniają, jakby te najgorsze skutki tych błędów, mam tutaj na myśli tylko wewnętrznie, prawda? Wewnętrznie złagodzić. Niemcy to potrafią. Na ile ten wielki budżet starczy, a jest to olbrzymi budżet, 477 miliardów euro. Czy to jest studnia bez dna? Nie wiem. I to się bardzo wiele osób w Niemczech się zastanawia, czy wszystko będzie można zasypać tymi pieniędzmi. I tu przyznaję tobie rację, że jeśli przegra się konkurencję z Chinami, to jest dziura, której już nie będzie można zasypać pieniędzmi. Bo te błędy, które popełniono z Rosją, można było zalać pieniędzmi. Bo udało się, tak, ten kryzys gazowy, można było po prostu dosypać, można na przykład przejąć te koncerny na garnuszek państwowy, tak zrobiono z Uniperem. Tak. Zrobiłeś kupę błędów, chodź do nas, my ciebie tutaj troszeczkę tak nakarmimy przez roczek, a potem będziesz znowu na plusie. Bardzo zły przykład, bo ta nauczka jest taka głupia, prawda? To znaczy, że oni powielają swoje błędy, tak. Ale Niemcy zaczynają się nad tym zastanawiać, że te koncerny jednak w przyszłości mają zmienić swoje zachowanie. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie, czy będą w stanie je edukować. Tak się niegdyś stało z Volkswagenem. Ten koncern też wtedy musiał się zmienić. Zobaczymy, czy im to się uda i czy wystarczy na to pieniędzy.
Mhm. Znaczy, nie będziemy rozwijać tego tematu, kiedyś go rozwinę, bo akurat wiele lat zajmowałem się nowymi technologiami, współpracą z niemieckimi, z francuskimi firmami, tak, i z firmami z Azji. I o ile pewnie w rankingach to dobrze wygląda, to w takim właśnie biznesie, moim zdaniem w stosunku do firm, szczególnie azjatyckich, no Niemcy tracą dystans. Znaczy, te firmy wyprzedzają ich. To jest, a cały czas jest takie myślenie, że my mamy najlepsze produkty, takie, tak, a potem się okazuje, że te produkty, szczególnie jeżeli chodzi o te nowe technologie, tak, no to są tak jakbyś tak czasami 10 lat do tyłu się cofnęła, czy 15, tak czasami to wygląda. I pewnie do tego kiedyś wrócimy, ale my przejdziemy sobie do pytania 10, które już omawialiśmy, czyli pytanie 11. Czy istnieje szansa, by Niemcy poszli po rozum do głowy i włączyli elektrownie jądrowe? No. Mogę opowiedzieć, kiedy zaczął się niemiecki strach przed atomem? Właśnie, bo to też nie wszyscy wiedzą, od czego to się zaczęło. To jest super ciekawe, bo Niemcy przyjęli atom z wielkim entuzjazmem. I to jakim? W późnych latach 50., tak w połowie lat 50. zaczęły się pierwsze programy, pierwsze budowy. Zajmował się wtedy tym Franz Josef Strauss. Pamiętacie Państwo taką postać niemieckiej polityki? Bawarczyk taki. No, kiedyś mówiono, że mógłby być kiedyś kanclerzem, ale jemu się nie udało. Konserwatywny polityk, ostry, ale też ze wschodnią plamką na duszy, bo jednak miło mu się gadało ze wschodnimi Niemcami i kto wie, jakie tam geszefty i geszefciki jeszcze były. Ale taka znana postać właśnie tych wczesnych lat Niemieckiej Republiki Zachodniej, Niemieckiej Republiki Federalnej. I on miał pod sobą właśnie rozwój atomu, świetnie mu to szło i Niemcy cieszyli się ze swojego atomu. Atom był tani, znaczy tania energia, bo w budowie nie za bardzo, ale przyjmowali go naprawdę, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo pozytywnie. Tak mijały lata 60., te lata wielkiego niemieckiego rozwoju. I to właśnie tutaj zapotrzebowanie na energię właśnie w okresie tego niesamowitego niemieckiego boomu, to właśnie tutaj atom bardzo wiele pozytywnego zrobił. Pierwszy prąd z reaktora jądrowego popłynął w Niemczech w 1961 roku. Tak mija ta dekada atomowa, lata 60., pierwsza połowa 70., wszystko jest na tak. Aż zaczyna się projekt budowy reaktora jądrowego w takiej malowniczej miejscowości nad Renem i to jest Wil w Badeni-Württembergii. Jest tam naprawdę przepięknie i tam jest taka silna społeczność związana z winem. I zaczyna się ten projekt i po raz pierwszy w 1975 roku na ulicę wychodzą normalni ludzie. Pierwsze zdjęcia z tych protestów to są zwykli ludzie tam na miejscu. Kiedyś to wszystko nie było tak internetowe, nie mieliśmy Twittera i Facebooka, więc ludzie sobie przekazują ploteczki. I jedna z tych plotek jest taka, że przez tą elektrownię dojdzie do takich właśnie tam zaburzeń, do promieniowania i to będzie miało skutki właśnie dla wina. Że te winnice mogą mieć takie poważne problemy. Plotka nabiera na sile. Co prawda projekt jest zaczęty, potem wstrzymany, jedna kwestia sądowa, druga kwestia sądowa, to się strasznie ciągnie. Dochodzi do takiej dynamiki. Tych ludzi jest coraz więcej. Nagle zwykli, normalni ludzie są przeciwko atomowi. I w toku tych spraw sądowych
dochodzi do powstania takiej terminologii antyatomowej. Stąd to pochodzi, to słowo GAU, größter angenommener Unfall, że to największy wypadek, który się może wydarzyć. I to właśnie to ich koniec świata, prawda? GAU, ten koniec świata, apokalipsa. Więc to niesamowicie zadziałało w tym społeczeństwie, które z zasady jest bardzo lękliwe. Oni mają taki wyższy stopień lęku niż my. Tutaj no jednak Polacy, ja tak z życia w Polsce muszę przyznać, że jednak to ryzyko jest tutaj inaczej widziane. W Niemczech jednak ten poziom lęku i strachu, niepewności jest wyższy. No i to nabiera na sile wszystko, dołącza do tego terminologia, tworzą się grupy, to nabiera na sile aktywiści, to się schodzi z tym, że to jest już generacja powojenna, to znaczy mamy coraz większą ilość młodych ludzi, podatnych też na takie ruchy społeczne. I to wszystko zaczyna wybuchać. I oni na przestrzeni już od końca lat 70., bo jednak ta budowa nagle staje, ona zostaje potem całkowicie wstrzymana i w 90. zlikwidowana. No ale to jest cały tok wydarzeń, że przy każdym następnym projekcie jądrowym wybucha kolosalny, już wtedy głównie są to aktywiści, młodzi ludzie, kolosalny protest. I Niemcy stwierdzają sami we wczesnych latach 80., że budowa każdej następnej elektrowni jądrowej jest społecznie niemożliwa. Że to jest absolutnie niemożliwe. I ostatni taki projekt zostaje zakończony w 86 roku. I staje się całkowicie nierealne, żeby budować następne elektrownie. I to jest generacja, to są pokolenia ukształtowane w tamtym czasie. I tu wracamy do pana Scholza. To są całe, można powiedzieć, kohorty, tak? Roczniki, które nie wyobrażają sobie życia z reaktorem jądrowym, że to jest po prostu niemożliwe. I oni to przekazali swoim dzieciom, no po prostu atom jest nie do przeprowadzenia. To była też ta generacja, bo to był Schröder i Joschka Fischa, którzy się wywodzą z tego ruchu antyatomowego i to oni zaczęli transformację energetyczną. Oni zaczęli wygaszanie tych elektrowni. Dla Niemiec powrót do atomu byłby wielkim przełomem. Jeśli jest jakaś przyszłość dla atomu, to ja widzę ją głównie w tych małych elektrowniach, SMR-ach. Może to się bardziej uda, to warto by spróbować. Może tu właśnie te wielkie niemieckie koncerny to przeprowadzą, bo powiedzą, że one potrzebują do produkcji. No, bo potrzebują. Przydałoby się. I ja myślę, że to jest taki pomysł, który ma jakiekolwiek szanse, aby się udać. Społeczeństwo jako takie niemieckie, które się bardzo zmienia. Bo zastrzegam, to jest coś, co jeszcze tutaj w naszej rozmowie nie padło. 1/4 tego społeczeństwa to są ludzie tacy jak ja, którzy się nie urodzili w Niemczech. To są ludzie, którzy mają też inne nastawienie, co chodzi, mają po prostu inny światopogląd. Jeszcze nie wiemy, jak to wpłynie na te główne jakby tendencje w Niemczech. Pawle, słyszysz mnie? Tak, ja cię słyszę. Coś tam nam przerwało. Więc tu bądźmy ostrożni, bo ludzi, którzy... Jest takie straszne słowo, które powstało w Niemczech. Jak ktoś chce powiedzieć, że jest biologicznym Niemcem, takim zupełnym, to mówi o sobie Biodeutsch. Że jest takim rdzennym. Tych Biodeutschów jest bardzo mało i już powoli... coraz mniej będzie. Coraz mniej. Odsetek osób takich jak ja jednak wzrasta i oni mają inne nastawienie, bo ja na przykład osobiście też mam inne nastawienie do atomu i to się czuje w dyskusjach też w redakcjach, które prowadzimy, że nas tu jednak coś dzieli. My nie czujemy tego lęku, oni czują lęk, bardzo bezpośredni, wręcz fizyczne obawy mają przed atomem. Dobrze, a to przejdziemy do takiego pytania od widza.
Jak to możliwe, że niedawno gaz był eko, teraz trzeba będzie grzać peletem, czyli to osławione chyba chodzi o... bo gaz już nie jest eko i jaki to ma związek z niemiecką gospodarką? Chyba chodzi widzowi o ten zakaz dla kotłów gazowych, a kotły na pelet są dozwolone, tak podejrzewam, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To jest polityczne piekło, to jest piekiełko. Problem polega na tym, że w Niemczech jest bardzo mało ogrzewania miejskiego. Głównie polega to na tym, że budynki mają swój kocioł i jakby każdy wybiera sobie sam, jak ogrzewa swój dom. Pierwotnie w Niemczech zachodnich przeważały ogrzewania po prostu olejem opałowym, bardzo wysokoemisyjnym, prawda? No ale to już jest passé, większość jednak zmieniła to na gaz, wtedy gdzie mówiono, że gaz jest tą super technologią pomostową. To był świetny biznes, te ogrzewania na gaz. My należymy do tych nieszczęśników, którego wieżowiec, bo mamy takie małe mieszkanie w wieżowcu, niestety my mamy jeszcze kocioł na olej opałowy i mamy taki problem, że prawdopodobnie w tym roku wydamy połowę wartości naszego mieszkania na zmianę ogrzewania. Wyobraź sobie, co to znaczy. I to jest prawdziwy koszmar, bo te ogrzewanie trzeba wymienić, to jest absolutnie konieczne i teraz będzie także wymiana ogrzewania jakby po 30 latach. Już bez względu na to, czy jest ono gazowe, czy po 30 latach masz wymienić. Jeśli tego nie zrobisz, kara. A jak duża kara jest? Jakieś coś maksymalnie to było nawet do 50 000, ale to było jakieś absolutnie maksymalne, to by się zaczynało, tak jak ja czytam to w prasie, zaczynałoby się to od 5 000. Mi się zdaje, że nie wiem, jakaś mała chatka, puchatka jest tu inaczej. I zawsze się mówi, że będą jakieś takie brane pod uwagę kwestie właśnie socjalne, no bo większość budynków w Niemczech należy do starszych ludzi. Ja na przykład nie wiem, muszę powiedzieć szczerze, ja w ogóle nie wiem, jak moi rodzice sobie z tym poradzą, którzy też mieszkają w Niemczech. Że to jest po prostu, to jest wielkie wyzwanie też w ogóle dla rodzin, dla właścicieli nieruchomości, bo to są straszne koszty. I to jest prawdziwa bomba, to jest też bomba dla Scholza. Bo, tak. I dla zielonych. Tak, to, że Habeck jest teraz krytykowany i nawet jak jest piękny i mądry, nie zostanie kanclerzem, no to jest właśnie to. On by mógł każdej starszej pani przynieść teraz ciasteczko i wypić z nią kawę. Jak ona ma do zapłacenia teraz 15-16 tysięcy na nowe ogrzewanie, no to po prostu... No tak. To skutecznie odstrasza, tak? Nawet uroda nie pomaga. Nawet dla zwykłych Niemców, przeciętnych ludzi, jednak do nich teraz dociera. Co to znaczy. Co to znaczy koszty tej transformacji? One były dotychczas abstrakcją, tam się płaciło więcej za prąd, faktycznie, no bo w Niemczech się płaci więcej za prąd. No ale to była jakaś kwota, dobrze, no 50-70 euro. To nie jest tak, że to ktoś w budżecie jakoś kolosalnie poczuje, ale wymiana ogrzewania poczują wszyscy i no jest to zubożenie, bo dla większości osób ten dom, czy na przykład w naszym przypadku takie mieszkanie, no to jest dorobek życia. No tak. Przejdziemy teraz do Azji. Tutaj mamy pytanie dotyczące Indii. Ja nie wiem, ty może wiesz, czyli spotkanie pomiędzy Scholzem a Moodim dotyczące umowy i ułatwień wizowych dla hinduskich informatyków. Muszę w ogóle powiedzieć, że gratuluję tej osobie, która zapytała to pytanie, bo to jest super ciekawe. I takiego pytania jeszcze nigdy nie miałam. I to jest niesamowicie interesujące pytanie. I teraz do faktów. Cała branża IT w Niemczech to jest 1 milion pracujących. Zgadnij, Pawle, ilu z nich jest Hindusami? 30%, 20%. Aż tak wysoko mierzysz? No tak, no bo tak powiedziałaś to.
Nie wiem ile. Nie Specjalnie znam tak to powiedziałam. Słuchajcie, 5500. osób? Tak. No to mało Więc faktycznie. tak. A teraz powody, bo zajął się tym dysonansem, zajęła się FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Także niedoceniona przez polskich komentatorów. Niestety w maju bardzo obszerny artykuł na ten temat, bo Hindusi wolą kraje anglojęzyczne. Im to przeszkadza z tym niemieckim. Nie chcą tego. Niemiecka administracja to też nie funkcjonuje, ale, i to jest bardzo ciekawe, bo w całych Niemczech mieszka 200 000 osób z Indii. Ale to są osoby głównie nisko wykształcone lub niepracujące. I tylko 5500 osób pracuje w branży IT. I to tyle odnośnie tych informatyków z Indii. Cofnę się troszeczkę w czasie, jakieś takie 2 dekady, bo to już raz było Ale wielką dyskusją. To wynika, że w Polsce mamy więcej tutaj z Indii informatyków no. i programistów niż w Niemczech, z tego co No mówisz. patrzcie, no. Tak. Musiałbym Więc to odszukać, jest- ale na pewno jest kilka razy więcej. No ciekawe. to jest porażające. I myślę, że ta dyskusja ma też do czynienia z taką niechlubną kartą Hadecji, bo w landowej kampanii wyborczej pojawiły się, to chyba była nawet Nadrennia Westfalia, Nordrhein-Westfalen, pojawiły się kiedyś takie plakaty Kinder statt Inder, że zamiast Hindusów nasze dzieci, które miały być jakby, tak, brudna karta Hadecji, więc tu jest pewien problem. Ale ta kwestia to jest przeszłość. Mi się zdaje, że nikt by dzisiaj nawet nie marzył o takich strasznych rzeczach, żeby takie coś na plakacie, ale to jest niechlubna karta Hadecji, która miała miejsce i która może być teraz nawet podskórnie gdzieś się jednak mścić. Tego nie wykluczam. To było bardzo głupie hasło i to była wielka dyskusja na ten temat. Dobrze, przejdźmy do 14 pytania. Ucichła już afera emisyjna aut, ale ostatnio coś ruszyło w związku z autami, które zatonęły w czasie eksportu do USA. Ustalono, że niemieckie auta miały wadę baterii i to wywołało samozapłon. Tutaj jeszcze mam, słuchaj, drugą część tego pytania. Co spowodowało zatonięcie jednostki? Czy to wpłynie znacząco na płynność finansową niemieckich marek? Ja nie wiem, o co chodzi, ale może... Zastanawiałam się nad tym pytaniem. Drogi pytający, czy droga pytająco... Pytający chyba. Tak, pytający. Czy to nie są te płonące samochody w Norwegii może? Ja nie wiem. Nie ma go z nami, a więc nie odpowie nam. Mi gdzieś się przypominają takie wypadki na promach. I coś takiego kojarzę. Kojarzę to jakoś z Norwegią i ja nie wiem, czy to były niemieckie samochody, bo tutaj tak niemieckie auta, nie wiem. Ja przypominam sobie takie przypadki, że to były Tesle. Jeśli określa... No Tesla były, tak, ale tak, to że chyba one chodziło... są produkcji niemieckiej, no jest faktycznie fabryka w Niemczech, prawda, Tesli, więc jeśli tak to rozumiemy, tak, tło tych wydarzeń nie jest mi jasne, jestem za mało techniczna, Dobrze, żeby wiedzieć, słuchaj, dlaczego spłonęło. Ja też nie słyszałem, pewnie tak było, jak tutaj widz pisze, ale my po prostu chyba nic o tym nie wiemy. Mamy 15 pytanie dotyczące zamknięcia kopalni przy granicy polsko-niemiecko-czeskiej. Czy to nie wpłynie znacząco na import energii elektrycznej z Polski?
bo jak wiemy, sporo od nas kupują jej przez wygaszenie reaktorów atomowych. Jak ty to... To jest ciekawe. Ciekawe. Faktycznie są momenty, gdzie w niemieckim systemie jest takie zapotrzebowanie na prąd, że coś tam od nas idzie. Naprawdę są takie słupki i wtedy szaleje internet i wszyscy puszczają takie to wiadomości, że my dostarczamy do Niemiec prąd. Takie sprawy występują tylko w specyficznych okolicznościach. Jak nie ma prądu i też takie warunki pogodowe muszą ku temu sprzyjać, to nie dzieje się często. To są bardzo rzadkie wydarzenia, ale dochodzi do takich momentów. Czy my będziemy większym eksporterem, jak w Niemczech już ostatecznie w tym regionie zamkną się te kopalnie? Niemcy by chciały, żeby te kopalnie w Łużycach, bo chyba o tym jest teraz tu mowa, prawda? Myślę, że tak. Nie wiem. Myślę, że tak, no bo jeśli tam mówimy Niemcy, Czechy, tak dalej, no to tak by będzie ten teren. To jest to Zagłębie Łużyckie. Właściciele mają prawo, żeby te elektrociepłownie i kopalnie utrzymywać do 2038. To są uzgodnienia Komisji Węglowej w Niemczech. Tak, faktycznie, polityka chce to przyspieszyć do 2030. Wydaje się to mało realne, mogą mieć takie zamiary, no ale w międzyczasie jest bardzo wiele wyborów, więc wątpię, czy to tak przejdzie. Są takie zapędy, faktycznie RWE to jest ten koncern, który ma więcej aktywów na terenie Niemiec zachodnich. Oni się na to zgodzili, więc dlatego są te chęci teraz także jakby w Łużycach, żeby to zrealizować. Ja tego nie wykluczam. Czy to wpłynie na nasz eksport prądu do Niemiec? Może. Faktycznie tak może być, a i musimy też zadać sobie pytanie, jak to wpłynie też na eksport prądu z Czech. Tak, może być, tak. Ale nie widzę tego, żebyśmy się stali fabryką prądu dla Niemiec, bo nasze zapotrzebowania są duże. Też mamy, tak, więc my nie też mamy... chcemy mieć tu tak, atom i tak dalej, plany są, a potrzebujemy na to też czasu. 16. Ciekawe pytanie dotyczące imigracji. No i tutaj oczywiście tak chyba ogólnie, bo tu nie chodzi o konkretny kraj, tylko tak Afryka, Azja, Ukraina. Jak ta imigracja i napływ, no sama powiedziałaś, no cały czas mamy to społeczeństwo, które się zmienia w Niemczech. Duża ilość imigrantów, która przez ostatnie lata napłynęła na rynek niemiecki. Jak to zmienia ten rynek i jak to wygląda, jeżeli chodzi o te osoby, tutaj zostawiłem tą pisownię, niewykwalifikowane, czy dalej Niemcy mają problem, jeżeli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, a jeżeli tak, to w jakich sektorach? Jak ty to oceniasz? Tak, to jest problem, bo sami Niemcy, którzy klasycznie bardzo lubili rzemiosło i jeszcze w moich rocznikach nie było to jakieś zadziwiające, żeby ktoś, kto skończył maturę, udał się do takiego zakładu i tam się wykształcił jako stolarz. To nie było wcale nawet rzadkie. Mam kolegów, którzy są zwykłymi mechanikami samochodowymi. A mamy tak, jesteśmy krótko przed 50. To jeszcze było, szczególnie w gronie, ja Państwu przekazałam to dziwne słowo Bio-Deutsch. Nie było to wcale takie dziwne, ale to się na przestrzeni ostatnich dekad bardzo zmieniło. Niemcy rdzenni wolą uczęszczać na uczelnię. I jakby ich tradycyjne wykształcenie w rzemiośle, które polega na tym, że młode osoby po kształceniu w szkole idą po prostu do zakładu i tam uczą się zawodu przez 3, czasem 3,5 roku. Oni byli wtedy jakby świetnie wykształceni w tym swoim zakresie. To byli bardzo dobrzy fachowcy i nawet wewnątrz tych zakładów czasem mieli także szansę nadrobić sobie studia i tak dalej. To był bardzo dobrze funkcjonujący system, ale on uległ zmianom.
Teraz ambicje są inne, woli się to lżejsze życie i każdy uświadomił sobie, że jednak po studiach zarabia się całkiem inaczej. I już w ogóle nie ma brudnych rączek. I to Właśnie, tu poruszyłaś taką, ostatnio widziałem takie badania, to też się dopytam, jak ty to oceniasz, gdzie mamy drastyczny spadek, jeżeli chodzi o firmy rodzinne i kontynuację firm rodzinnych, szczególnie jeżeli chodzi o mały, ale i średni biznes. Ja sam osobiście znam firmę, która produkuje pieniądze w Niemczech i ci spadkobiercy nie chcą, pomimo że to jest wielomiliardowy biznes. Z czego to wynika? Właśnie z tego, że nie brudzimy sobie rąk, mamy większe możliwości. Czemu te biznesy nie są kontynuowane i często można powiedzieć odsprzedawane obcym, tak? W tym przypadku, o którym mówisz, nie znam tego przypadku, więc to by trzeba było pojedynczo. To zostawmy. Prawda? Fakt jest taki, że jak to zawsze w biznesie bywa, czasem ta przepraszam, sukcesja związana jest także z przekazaniem długów, co nie wszyscy potrafią psychicznie znieść. Mam taki przypadek, na przykład w Brandenburgii, gdzie bardzo często właśnie jestem jako korespondentka tam czynna. Znam młodą kobietę, która przejęła biznes po swoim ojcu. Tak, i ona przejęła też świetny biznes, tak, ale jednak także długi. Nie każdy jest na tyle odporny, aby sobie z tym poradzić. Młode pokolenie nie ma tej odporności. Młode pokolenie nie zna się także na tych ciemnych stronach biznesu. One są, kto zna kogo, kto z kim pije, tak? Niestety u starszych panów nadal to jest. To nie można wykluczyć. Młodzi ludzie najczęściej już mają jakąś miłą posadę, gdzie mają święty spokój i bardzo dużo wolnego czasu. Tego jako szef, szefowa oczywiście nie ma, bo zawsze trzeba być w gotowości i biorąc na siebie odpowiedzialność za taki zakład, tak jak powiedziałam, bierze się na siebie też obarczenia finansowe i nie każdemu to pasuje. Życie młodego człowieka, ja już jestem troszeczkę wiekowa, ale życie młodego człowieka dobrze wykształconego w Niemczech jest bardzo komfortowe. Ono się Niemcy dobrze zarabiają, ich życie jest bardzo spokojne. Oni koncentrują się bardzo na swoim życiu stricte prywatnym, nie zajmują się wiele kwestiami społecznymi, koncentrują się głównie na sobie. I tu właśnie ten model prowadzenia firmy lub po prostu bardzo ciężkiej pracy nie pasuje do ich modelu życiowego. Jeśli chciałabym skrytykować młode pokolenie, to powiedziałabym, że odsetek ludzi wręcz takich wygodnickich jest bardzo wysoki. Ale to jest może taki komentarz starszej pani, przepraszam. No taki akurat był wydźwięk tego artykułu, więc chyba się to pokrywa z tym, co czytałem w tej niemieckiej prasie. Natomiast wracając do tego pytania, to jest pytanie od Gumiszka. Czy dalej Niemcy mają problem właśnie z wykwalifikowanymi pracownikami? Jak to Mają, ale już nie we wszystkich sektorach, bo dochodzi do zwolnień w przemyśle. Dochodzi do pierwszych zwolnień także w hutach, tego będzie więcej. Mają w pojedynczych sektorach, oczywiście w sektorze medycznym niezmierny deficyt. Mówi się nadal o tutaj tym IT, nie wiem czy na ile jest to jeszcze aktualne. Na pewno nie ma deficytu w mediach, bo jest nas absolutnie za wielu. Absolutnie, tam jest bardzo, bardzo źle. Media żyją, jak wiemy, z reklam, a to jest to, co pierwsze jest ograniczone. Nie wiem, czy w rolnictwie jak to wygląda, bo tego nie znam. W energetyce podobno są potrzeby właśnie związane z wiatrakami i tak dalej, ale z tym jakoś sobie poradzono chyba. Ale nadal jakieś deficyty są. A tam, gdzie są prawdziwe, olbrzymie deficyty, to są takie małe usługi. I tu naprawdę nie ma ludzi. Te proste usługi, jak taksówkarz, jak ta osoba, która rozwozi jedzonko, ta osoba, która sprząta. Zdarzyło się mojej takiej bliskiej znajomej takie wydarzenie, że weszła do hotelu i poprosiła o pokój, a powiedziano jej, że jest to teraz niemożliwe,
ponieważ nie znaleziono pokojówki i nie można było posprzątać pokoju. Okej. Czyli co, te osoby cały czas ta imigracja jest za mała? No bo wydawałoby się, że te proste czynności, tak jak pokojówka, no mogłyby być wykonywane właśnie z przybyszów, znaczy mówię, przez osoby, które emigrują. Bardzo skomplikowany problem, Mhm. mm, o którym się tak mówi i tak naprawdę się nie mówi. Mhm. Bo jest to problem, z którym jest konfrontowany każdy cały czas. Nie ma kierowcy w autobusach, tak? Ta kwestia z tymi taksówkarzami, że nikogo nie ma i tak dalej. No a jednak z drugiej strony jest bardzo wiele osób na ulicy, którzy wydają, że nie robią nic. Mhm. To jest bardzo, bardzo trudny temat, bo można by się było zapędzić w głupie stwierdzenia. Okej. To dobrze. Dlatego jest to bardzo skomplikowane. Tam, gdzie brakuje także osób, to jest na przykład w ogóle w tym całym takim wielkim temacie opieki. I tu chodzi na przykład o opiekunki właśnie dla osób starszych. Tu Polki, to jest też ich wielki, wielki problem, że my nie przyjeżdżamy. Mhm. To jest, Polacy wywiązywali się z tych oczekiwań niemieckich. A Bardzo czemu dobrze. właśnie nie przyjeżdżamy teraz? Bo rozumiem, że wcześniej Było była tutaj więcej. taka emigracja zarobkowa, a teraz jej nie ma, bo zarobki Też się zmieniło zmieniły. O się co chodzi? pokolenie. Mhm. Mi się zdaje, że to Okej. też jest pokoleniowa kwestia. Całe rzesze, ja jeszcze sobie przypominam, że to były całe rzesze też pań w średnim wieku, które przyjeżdżały do Niemiec i my byliśmy też skłonni uczyć się języka. No jednak dla Niemiec jest to warunek, że zna się ten Wiem, język przerabiałem to. i na względnie Po angielsku potrafimy, ale mów po niemiecku, wiem. tak, to jest oczekiwane. To jest jedna z największych barier. Tu jest wiele krytyki, bo uważają na przykład, że osoby, które przybyły z Ukrainy, że one, to jest taka odwieczna dyskusja, czy one się uczą, czy nie uczą i dlaczego nie rozmawiają po niemiecku. To jest takie właśnie nieszczęsne, więc tu jest nie tylko problem od strony właśnie tych ubiegających się o pracę, jest też problem po stronie pracodawców, bo oni no jednak tak z pracownikiem po angielsku rozmawiać nie będą i też nie zaakceptują na przykład, że ta znajomość języka jest kiepska, a na przykład u nas mam czasem wrażenie, że my potrafimy to zaakceptować. To jest takie trudne i niestety zostali przez nas Polaków tutaj tak troszeczkę, tak szukam tego słowa, bo my żeśmy ich przyzwyczaili do bardzo wysokiego standardu. Byliśmy świetnie wykształceni, super zorganizowani i super szybko uczyliśmy się na naprawdę fantastycznym poziomie niemieckiego. I oni mieli wszystko w jednym. I tego już nie ma. I oni są też po ich stronie sfrustrowani tym, że tego nie ma. I mi się zdaje, że tego już nie będzie. I to jest... tak, jeżeli to są zmiany, tak jak mówisz, takie pokoleniowe, to nowe pokolenie chce czegoś innego oczekuje. I myślę, że po stronie właśnie tej niemieckiej, czyli brak kontynuacji tych małych rzemieślniczych firm, no i po stronie polskiej, czyli brak, no nie będę jechała do Niemiec, bo te możliwości gdzieś w Polsce mam, może mniej zarobię, ale będę bardziej miała więcej czasu i tak dalej, tak? W niektórych na pewno tak, w niektórych zakresach jest to nadal aktualne, prawda? Jak chcę na przykład zrobić karierę, tak? Karierę naukową, to jest na pewno bardzo interesujące, ale tam, gdzie jest ta szczególna potrzeba, na przykład w opiece osób starszych, myślę, że tu liczba jednak maleje. A niekoniecznie osoba z Bliskiego Wschodu może to zrobić. I może też ten, który ma być pielęgnowany, ten starszy człowiek może tego też nie przyjąć. Bo jest też to druga strona. Prawda? Że tu są pewne problemy. Tutaj te wszystkie pytania są od Gumiśka. Nie wiem, czy go znasz, bo pyta o pozdrowienia, więc dosyć widz, który z nami jest od początku, który bardzo często właśnie aktywnie uczestniczy, a więc pozdrowienie, Gumisiek. A my przechodzimy już do ostatnich pytań i będziemy kończyć. Trump.
Trump, jak to się komentuje i czy po wyborze prezydenta Trumpa, oczywiście no, dzisiaj mamy marzec, ale już wielu komentatorów przesądziło, że ten Trump zostanie wybrany. Ja mówię, no trzeba poczekać jednak do tego listopada. Niemniej, czy wtedy Niemcy zwiększą, albo może już będą zwiększać te wydatki na wojsko i czy są w stanie się zobowiązać, tutaj pada, nie wiem dlaczego, ale 2,5% produktu krajowego brutto. My chyba ostatnio mówiliśmy o 3%, tak żeby kraje NATO przeznaczały. Natomiast jak ty myślisz, jak to będzie? Niemcy jeszcze nie dowierzają, że Trump wygra. Są przerażeni, że mógłby wygrać, ale nie dowierzają. Dla nich Trump to będzie trudno, żeby się z tym odnaleźć. Co chodzi o wydatki na wojsko? W ogóle cały ten temat. Poruszyliśmy Borysa Pistoriusa. Tak, też jego popularność, w ogóle jego pozycja wzrasta, no bo jednak wojna pokazuje, że jest to ważne. I to we wszystkich społeczeństwach europejskich, mi się zdaje, pokazano, nie, to teraz to nie jest koniec historii, wojny powrócą także do Europy. I ta świadomość u nas wszystkich jakby wzrasta bez względu na to, o jakim mówimy kraju. I tu Niemcy oczywiście, że zmieniają swoją Bundeswehrę, ale jest problem. I to znowu wracamy do pokolenia. Ta armia miała wzrastać i ona ma nowe miliardy. A ona traci. Jest na minusie. Miała się rozrastać, jest na minusie. Ogłosili, że będą do tej armii przyjmować także nie Niemców. Prawda? To też jakoś mozolnie idzie. Tu jest jakieś niedopasowanie, tu coś nie wychodzi. To jest też, jakby to powiedzieć, rozdarcie społeczne, porozumienie międzypokoleniowe też w Niemczech kuleje, co może być też związane z tym, że młode pokolenie jest bardziej międzynarodowe, no i kolorowe na twarzy, tak? Lub kolorowe mentalnościowo, tak? Ja na przykład widzę siebie jako osoba bardzo barwna mentalnościowo, no bo po prostu mam inne tło. I do pokolenia starszego nie całkiem to dociera. A to jest to pokolenie, które rządzi. Więc tu coś nie pasuje. Mi się zdaje, Bundeswehra oczywiście, że się modernizuje i zauważyliśmy w trakcie tej wojny, jak ważna jest broń niemiecka. I ona jest jednak ważna. Niektórzy nawet uważają, że decyduje w tej wojnie, no to tam nie jestem całkiem pewna, ale jest ona ważna. I tu Niemcy oczywiście, że nadrabiają straty, co chodzi o wielkość swojej armii, ale także jej skuteczność, bo widzimy to w Litwie, prawda, miała być brygada, a teraz jest absolutnie mizernie, to już jest katastrofa i mówi się tam już o tych przedszkolach i żłobeczkach dla tych paru dzieci, to jest katastrofa. Niemcy będą swoje spełniać w NATO, to znaczy oni będą płacić te 2 lub 3%, 2 konieczne, w przyszłości to co prezydent Duda tutaj zaproponował, ale to co Niemcy na pewno nie będą robić, Niemcy nie będą chodzić na pasku Trumpa. Jeśli on będzie próbował, to będzie nie, bo nie. I na to też musimy się przygotować, że na tej linii Polska oberwie w tej dyskusji. Bo czemu? to będzie... Myślę, że my mamy łatkę, że jesteśmy krajem proamerykańskim. I my jednak, jak robi się gorąco, bezwzględnie kto zasiada w Białym Domu, nam jest bliżej mentalnościowo, no bo jednak historia robi swoje, prawda? My mamy pewne odruchy i tu możemy być jakby nawet nie chcąc częścią takiej przepychanki, bo Niemcom nie podoba się, jeśli by zasiadał Trump w Białym Domu, im to nie odpowiada i oni mogą czasem posunąć się właśnie do takiego czegoś nie, bo nie. I to może być trudne. No to mogą w przypadku Trumpa zrobić. Oni bardzo, bardzo się obawiają Trumpa. Czują taką wyższość intelektualną nad nim.
Oni go mają. Tak. To niedobrze, niedobrze. Tak, Niedobre i to jest dla niemądre. nich. No właśnie. No tak, no ale my jesteśmy jednak ciałami połączonymi ze sobą. No dobrze, zobaczymy, bo tak jak mówiłem, wybory mają to do siebie, że ci kandydaci, którzy na początku są skazywani na sukces, potem może się okazać, że wiesz, kampania, coś się może wydarzyć, wszystko się jeszcze może zmienić. Łącznie z tym, że kandydat nawet się może zmienić w międzyczasie, patrząc na wiekowość tych panów, tak, obu. No bo my patrzymy na Bidena, ale Trump też do najmłodszych nie należy, więc zobaczymy. Ale nie, żebyśmy życzyli czegoś złego, prawda? Nie, to tak. Nie, tylko mówię, takie rzeczy też się zdarzają, tak, jednak to jest dwóch starszych panów, jakby nie patrzeć i też może się okazać, że wiesz, że nawet może zostaną wybrani, a pytanie, czy tą kadencję skończą, tak, no bo to są następne lata i wiesz, tutaj jednak biologia robi swoje. My teraz przejdziemy, słuchaj, do ostatniego już pytania o ideologię. Jak według Ciebie, bo tu możemy mówić o różnej typie ideologii, skąd wynika podatność, tutaj pytanie jest to od widza, to nie jest moje pytanie, elit Berlina na różne, no ja nie będę ich wymieniał ze względu na YouTube'a, ale radykalne według widza ideologie, tak? Czy tam mówiliśmy o tych... Nie są tylko elity. To nie są tylko elity. Czyli społeczeństwo bardziej byś powiedziała, ale to Bio-Deutsch, czy... No bo właśnie, pytanie teraz, które, tak? Właśnie, to musimy jako pierwsze, no że jednak to nie jest już, to nie jest społeczeństwo XIX wieku, to nie jest społeczeństwo XX wieku. Więc tu na to musimy zwrócić uwagę. Jak ja przeczytałam to pytanie, to jednak było ze mną wczoraj cały dzień, bo intensywnie na ten temat rozmawiałam, po prostu też rozmawiałam z moimi znajomymi, co ja mam na ten temat powiedzieć. Więc powiem tak, brak kontroli, że pewne rzeczy powstają i Niemcy nie krytykują siebie nawzajem, nie dochodzi do wymiany elit. My możemy nienawidzieć naszego kłótliwego systemu i to, że przechodzi nowa władza i nawet, nie wiem, pan portier w radiu jest nowy, tak, możemy szczekać, ale jest po prostu wymiana. Ona nie jest korzystna, ona oczywiście, że ma też bardzo wiele minusów. Ona jest niekorzystna i jeśli tak jest w innych krajach, jeśli ktoś popełni bardzo poważny błąd, jak na przykład Manuela Schwesig, mówiliśmy o niej, tak? Kobieta, tak. Która wbrew amerykańskim sankcjom założyła fundację, która była jawnym oszustwem, która tajnie wynajmowała statki, żeby zakończyć tą budowę i każdy o tym wiedział. I ta kobieta jest nadal premierem, została ponownie wybrana i w następnym rozdaniu ma fantastyczne szanse na jakieś boskie ministerstwo. Przed nią kariera leży otworem. No jeśli taki ktoś przeżyje taki numer politycznie, no to jest straszna nauczka. No straszna, że można popełniać karygodne błędy i nic się nie stanie. To znaczy, że elity mogą czuć się bezkarne. To jest straszny problem niemieckiej polityki, że no niestety to musi kosztować głowę. Ja teraz, to jest chyba kalka z niemieckiego, nie? Sorry, ale po prostu tak. straszny błąd kosztuje ciebie głowę. To musi być, bo inaczej ty powtarzasz ten błąd. To jest po prostu, to jest naprawdę prawdziwy problem. To jest brak tej krytyki, brak samorefleksji, to jest ta jedna strona, a to, że nikt nie ponosi kosztów za takie idiotyzmy. Podatność też na ideologię tam było chyba wymienione, prawda? Ideologię eko i ja sobie przypominam, że to było rozbudowane to pytanie, okej. Tak, nie chcę wymieniać. No ja wiem, rozumiem, tak. On nie lubi tych słów tak, i wiem, wtedy tak. Ja wiem, o co chodzi. Tak, podatność i tu już chyba przechodzimy bardziej do tego zwykłego obywatela. Zostańmy już przy tym Bio-Deutsch, bo innych bywa różnie. To jest podobna systematyka, niestety związana też z niemiecką historią, że oni po prostu przyjmują, co autorytet mówi.
W Niemczech trzeba być bardzo dobrze z kimś zaprzyjaźniony, żeby ten ktoś zaczął mówić to, co myśli. To jest już taki stan przyjaźni nieomal, jak ktoś się podzieli z tobą swoimi własnymi myślami, bo na przykład na jakichś takich spotkaniach, nawet imprezach, to ludzie po prostu cytują to, co czytali w gazecie. Po prostu cytują autorytet, żeby się tym zasłonić. To jest smutne, dlatego też po prostu przejmują, co góra mówi i oni to powtarzają, ten powiedział to i oni też po części też w to wierzą. Bardzo cenią sobie swoje publiczne media i po prostu tam jest coś podawane i oni to przyjmują jako ostatnią prawdę. Jest mi bardzo miło, bo jako dziennikarka też pracuję dla publicznych mediów, więc bardzo dziękuję, że jest to tak przyjmowane, ale oczywiście, że byłoby to zdrowsze, jeśli ktoś by powiedział, nie, słuchaj tutaj, nie, ja myślę całkiem inaczej, co ty za bzdury gadasz. To by było lepsze, to by było zdrowsze. Ale tak jak powiedziałam, niemieckie społeczeństwo zrobiło się niesamowicie różnorodne. I to też widać w systemie medialnym. On się zaczyna rozłazić na te różne języki, prawda? Na te różne środowiska. To się bardzo, bardzo zmienia. Osoby, które są przyjezdne, to znaczy te, które się nie wychowały w Niemczech, one też nie mają tej skali zaufania do mediów publicznych. Kwestia mediów publicznych robi się kolejnym na przykład tematem, bo wzrasta środowisko osób prawicowych. Mamy to AfD. Mówi się nawet, może to jest 15, to jest 20% osób, które są poza systemem, które myślą całkowicie inaczej, prawda? W jakimś takim całkowicie innym świecie. Ten ich świat jest naprawdę, jak się kiedyś zajmowałam nimi, to w ogóle to jest całkowicie nie do zrozumienia, jak oni funkcjonują, a to dopiero jest ideologia, to jest dopiero makabra. I oni też są jakby tacy nieskłonni do jakiejkolwiek refleksji, więc to jest i z prawej strony, i z lewej strony, i w jakichś takich innych jeszcze tam pojęciach, które pan tutaj przytaczał, których nie możemy wymienić, to faktycznie ma miejsce. Tak, jest ta skłonność, bo nie ma kontroli społecznej nad tym, elity nie spełniają swoich głównych zadań, one nie dyskutują i one nie wchodzą w samorefleksję, tak? One nie są refleksyjne względem siebie. To jak ma to dokonać prosty obywatel, jeśli on widzi, że tego nie ma? I niestety za bardzo ufają autorytetom. Czy takim autorytetom, czy siakim autorytetom, ale to jest ich błąd w systemie od setek lat. Z drugiej strony też wielka siła, prawda? Bo jak ktoś im powie, tak jest, to wszyscy idą. Miałam ostatnio taką interesującą rozmowę z Polakiem, który przejął w Niemczech, kupił fabrykę. Bardzo ciekawy człowiek. I on takie pierwsze właśnie doświadczenia miał z tych rozmów z tymi pracownikami, swoimi menadżerami. No i on tak mówi do nich, oni tak było tak dziwnie mówi, że taka długa cisza, oni tak słuchają i nie wiadomo było, o co chodzi, on tak tłumaczy dalej. No i tak myślał, że to było na nic, że oni tak wysłuchali i go pewnie zlekceważyli. Mija czas, a oni wkroczyli do działania. I on był przerażony, że oni to spełnili, co on powiedział. Po prostu tak, i to się po prostu zaciało i to trwało. Ale oni po prostu wstali podobno od tego stołu, była grobowa cisza, on myślał, że to była klęska, że on już powinien stąd uciekać, że to nic z tego nie będzie. I oni zaczęli działać. I działo się naprawdę i to była fantastyczna rozmowa i mi się zdaje, ona obrazuje, no bo on chciał dyskusji, on chciał wzbudzić, prawda, tutaj rozmowę. No i zadziało się. No, bardzo ciekawa anegdota. Słuchajcie, na sam koniec. Ja ze swej strony dziękuję za prawie 2-godzinny wywiad. Myślę, że wielu osobom przybliżyliśmy tą politykę międzynarodową i też taką wewnętrzną, które Niemcy prowadzą. Lepiej pewnie niektóre w tym momencie zdarzenia z niemieckiej polityki będzie zrozumieć. Ja ze swej strony dziękuję, życzę spokojnej nocy, natomiast Ciebie, Olu, jeżeli pozwolisz, zapraszam na kolejny już wywiad. Bardzo dziękuję.
Uwielbiam wasze programy, one są świetne, bardzo je lubię i sama przyjemność dla mnie, wielka radość. Dziękuję. Dziękuję, miłej nocy.